Witajcie. Kontynuujemy naszą serię, w której przedstawiamy ważne wydarzenia z życia głuchych na całym świecie, zarówno te radosne, jak i te trudne. Dzisiejszy temat jest niezwykle poważny: wykorzystywanie seksualne głuchych na Filipinach. W 2022 roku powstał raport na temat nadużyć seksualnych wobec głuchych i słabosłyszących Filipińczyków. Autorów tego raportu widzicie obok. O czym jest ten raport? O tym teraz opowiem. Tragiczne dane statystyczne. Na początku przyjrzyjmy się przerażającym danym statystycznym. Różnego rodzaju nadużycia seksualne wobec głuchych Filipińczyków występują znacznie częściej niż w przypadku słyszących Filipińczyków. Oficjalne dane wskazują, że liczba zgłoszonych gwałtów na głuchych i niedosłyszących kobietach przewyższa wszystkie inne skargi kobiet z niepełnosprawnościami w stosunku 10:1. Wiele głuchych ofiar nie zdaje sobie sprawy, że padły ofiarą przestępstwa. Nie wiedzą, że zostały wykorzystane i skrzywdzone. Nie mają świadomości, że doszło do złamania prawa. W 80% przypadków napaści seksualnej na głuchych Filipińczykach sprawcą był słyszący mężczyzna, choć zdarzały się sytuacje, w których zarówno ofiara, jak i napastnik byli osobami głuchymi. Aż 65–70% głuchych dzieci doświadczyło molestowania. Od 33 do 72% głuchych kobiet zostało zgwałconych. W jednej z ankiet, w której zapytano 10 uczniów szkół średnich o ich pierwsze doświadczenia seksualne, wszyscy przyznali, że padli ofiarą napaści seksualnej. Ten straszny obraz sytuacji głuchych na Filipinach spowodował, że powstało wiele instytucji, w tym prowadzonych przez osoby głuche, których celem jest przeciwdziałanie takim praktykom. Instytucje te zostały wymienione w raporcie. Dlaczego sytuacja głuchych Filipińczyków jest tak dramatyczna? Raport wskazuje na wiele przyczyn utrzymującego się wysokiego poziomu napaści seksualnych na głuchych i niedosłyszących Filipińczyków. Przyjrzyjmy się im dokładniej. Głuchy w rodzinie powodem wstydu. Na Filipinach od pokoleń głuchy członek rodziny był powodem wstydu dla rodziny słyszącej. Niestety ta sytuacja często trwa do dziś. Osoby głuche i niedosłyszące bywają izolowane, ukrywane przed społeczeństwem. A przez lata byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii, a stereotypy na ich temat wciąż są żywe. To powoduje, że napastnicy wybierają głuche ofiary, zakładając, że te nie będą w stanie wezwać pomocy, krzyczeć czy być zrozumianymi przez innych. Brak tłumaczy języka migowego. Sytuację pogarsza brak tłumaczy języka migowego. Szacuje się, że jeden tłumacz przypada na 60 głuchych osób, a większość tłumaczy pracuje jedynie w stolicy, Manili. W praktyce oznacza to, że wielu głuchych Filipińczyków nie ma dostępu do tłumaczy w kluczowych momentach, np. podczas składania zeznań na policji czy w sądzie. Prawo filipińskie nakazuje zapewnienie tłumacza języka migowego w procesach sądowych, jednak wiele sądów ignoruje ten przepis. Z raportu wynika, że w około połowie spraw dotyczących napaści seksualnych na głuchych nie było obecnego uprawnionego tłumacza języka migowego. Ignorowanie głuchych ofiar. Co gorsza, w filipińskim systemie prawnym tłumacze języka migowego nie są traktowani jako osoby reprezentujące głuchą ofiarę gwałtu, lecz jako osoby trzecie, posiadające własną opinię. Ich tłumaczenia klasyfikowane są jako dowód ze słyszenia, mimo że opis napaści pochodzi od samej ofiary. Do tej pory Biuro Śledcze Filipin nie traktowało tego rodzaju zeznań jako dowodów w sprawie, co w praktyce oznacza, że głuche ofiary gwałtów często nie mają szansy na sprawiedliwość. Te wszystkie czynniki powodują, że głuche ofiary napaści seksualnych często nie zgłaszają tych sytuacji na policję. A to sprawia, że sprawcy czują się bezkarni i powtarzają swoje czyny często na tych samych ofiarach. Nieznajomość języka migowego wśród najbliższych. Raport wspomina o historii młodej głuchej dziewczyny, która chciała zgłosić napaść seksualną, ale jej rodzice oraz inne zaufane osoby dorosłe z jej otoczenia nie znały języka migowego. W efekcie nie miała komu o tym powiedzieć. Inne ofiary, które teoretycznie miały możliwość zgłoszenia napaści, nie robiły tego ze wstydu lub braku świadomości. Brak edukacji i świadomości wśród głuchych.
Kolejnym problemem jest brak edukacji i świadomości wśród głuchych. Autor jednego z badań zauważył, że choć wszyscy zapytani uczniowie opisali swoje pierwsze doświadczenia seksualne jako wymuszone, żaden z nich nie użył znaku migowego oznaczającego gwałt, mimo że jasno wynikało, że padli ofiarą nadużycia seksualnego. Głusi uczniowie nie wiedzieli, że to, co ich spotkało, było przestępstwem. Raport zwraca również uwagę na niewystarczający program edukacji zdrowotnej i seksualnej w filipińskich szkołach. Pewne programy edukacyjne są prowadzone, ale są niewystarczające. Na przykład w raporcie czytamy o programie skierowanym do uczniów, który skupia się tylko na zapobieganiu ciąży, a nie na szeroko rozumianej edukacji seksualnej. Co więcej, istniejące lepsze programy edukacyjne często nie są dostępne w filipińskim języku migowym, a jedynie w języku filipińskim lub angielskim. Długofalowe skutki nadużyć seksualnych. Raport porusza również kwestię długofalowych skutków nadużyć seksualnych. Gwałty i inne formy przemocy seksualnej pozostawiają trwały ślad w psychice ofiar. Często przez lata, a nawet całe życie, zmagają się one z problemami takimi jak samookaleczenia, myśli samobójcze, uzależnienia, lęki, depresja, koszmary senne, zaburzenia odżywiania czy chroniczne bóle. W takiej sytuacji kluczowa jest pomoc psychologiczna, jednak brakuje tłumaczy języka migowego, którzy są w niej niezbędni. Raport nie wspomina, czy na Filipinach dostępni są głusi psychologowie. Jakie działania są potrzebne? Raport wskazuje dwa kluczowe rozwiązania. Pierwszym z nich są plakaty w języku filipińskim i angielskim oraz filmy w filipińskim języku migowym. Zarówno plakaty, jak i filmy miałyby zwracać uwagę na to, czym jest przemoc seksualna, a także gdzie można uzyskać pomoc, w tym pomoc psychologiczną. Miałyby być skierowane do dzieci i młodzieży w różnym wieku i udostępniane między innymi w szkołach dla głuchych i niedosłyszących. I chociaż jest to propozycja stosunkowo tania i szybka w realizacji, jej wadą jest to, że plakaty czy filmy nie pomogą osobom głuchym, które nie znają żadnego języka, ani pisanego, ani migowego. W raporcie znajdziemy przygotowane już propozycje plakatów. Widzicie je teraz obok. Drugie zaproponowane działanie to szkolenia dla słyszących. Urzędnicy, nauczyciele i pracownicy instytucji powinni lepiej rozumieć potrzeby głuchych i przełamywać stereotypy. Szkolenia te powinny być prowadzone przez głuchych trenerów przy wsparciu tłumaczy języka migowego. Jednak ze względu na ich szeroki zasięg, realizacja tego programu będzie wymagała dużych nakładów finansowych i czasu. Autorzy raportu apelują o jak najszybsze wprowadzenie pierwszego działania, czyli plakatów i filmów w języku migowym, ponieważ jest ono szybsze i tańsze w realizacji i w krótkim czasie może uświadomić dużą grupę głuchych i niedosłyszących, jakie zachowania seksualne są formą przemocy seksualnej. Jednocześnie plakaty, filmy oraz doświadczenie zdobyte przy ich tworzeniu byłyby podstawą do wprowadzenia drugiego działania, czyli szkoleń, o których mówiliśmy przed chwilą. Edukacja seksualna w szkołach dla głuchych w Polsce. Cały raport to w sumie 22 strony tekstu w języku angielskim, który szczegółowo omawia to, o czym opowiedziałem przed chwilą. Link do raportu jest w opisie do filmu. A co wy myślicie o całej tej tragicznej sytuacji? A jakie działania mogłyby w praktyce pomóc głuchym Filipińczykom? Mam pytanie do was, dorosłych głuchych lub słabosłyszących. Jak z perspektywy czasu oceniacie edukację seksualną w waszej szkole? Była wystarczająca? Dajcie znać w komentarzu i udostępnijcie ten film, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym problemie.